Halo, dzień dobry, dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, cześć Aniu, witamy Was serdecznie na Super, że jesteście. Super, że jesteście, bo orzeszki pistacjowe stygną, a herbatka przygotowana, czy coś ten deseń. Przygotowaliśmy do Was m.in. newsy właśnie z GPT, ze świata OpenAI, ze świata też nowych LLM-ów, bo mamy o Mistralu i mamy też o startupach oraz o Elonie Musku, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie, ale zanim zaczniemy, to może parę słów każdy się przedstawi. Kuba, kim jesteś, dokąd zmierzasz? Jakie filozoficzne pytanie, na koniec takie pytania. Ale ja nazywam się Jakub Król i reprezentuję m.in. firmę AI Raveo, w której wdrażamy AI przynoszące zyski w rozliczeniu za efekty. I witam Was m.in. na kanale Programistyczne Świry AI, ale nie tylko. Dokładnie. Transmitujemy dzisiaj i na kanale Kuby, i na moim kanale, czyli na kanale Anna Pro. Ja nazywam się Anna Prończuk-Omiotek, ponieważ pomagam ludziom, jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Poza tym Prończuk-Omiotek trudno jest pamiętać, więc Anna Pro jest krócej, więc łatwiej jest to po prostu ogarnąć wzrokiem i pamięcią. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuję się właśnie marketingiem, sprzedażą. Tutaj na kanale głównie też dzielimy się taką opinią o nowych technologiach od strony i biznesowej, i technologicznej. Kuba jest niesamowitym ekspertem w obu dziedzinach, ja bardziej od strony biznesowej niż technologicznej, ale fajne rozmowy nam z tego wychodzą i mamy nadzieję, że ta również rozmowa będzie dla Was ciekawa. Więc no co, chyba nie przedłużając, zaczynamy od newsów, bo tutaj już fajnie, że Alicja zaczęła o Search GPT, więc do tego sobie właśnie przejdziemy. Pierwszy news właśnie jest z OpenAI, za chwilkę Wam udostępnię ekran. News z OpenAI o tym, że mamy ogłoszenie dosłownie z wczoraj, nie, sprzed kilku dni, o tym, że wejdzie Search GPT, czyli w zasadzie taka konkurencja dla wyszukiwarki Google. To tak naprawdę to jest nowa funkcjonalność, która jest dopiero testowana w czacie GPT, która tak naprawdę ma trochę działać jak wyszukiwarka Google na sterydach. Nie trzeba będzie się logować do Google, czyli teraz wszystko będzie można zrobić w OpenAI. I co ciekawe, na przykład dla mnie w tym newsie, to, że te wyniki wyszukiwania właśnie będą bezpośrednio z sieci, to jest jedno, ale też, że OpenAI w tym zakresie współpracuje z różnego rodzaju wydawcami, czyli na przykład z Reuters, z The Atlantic, z News Corp, a my już kilkukrotnie tutaj na live'ach mówiliśmy o tym, że OpenAI i wydawcy i różne portale niekoniecznie się lubią z tego to powodu, że no było dużo roszczeń, że przecież ChatGPT jest nakarmiony danymi z Newsweeka, Reutersa i tak dalej, jak tak może, że pieniędzy zarabiają na naszych newsach, a my nie dostaniemy żadnego z tego revenue. No więc teraz dostaną trochę pieniędzy w związku z tym, nie wiem oczywiście co pod spodem siedzi, jaki jest pod spodem model biznesowy, ale no widać, że jest oficjalna współpraca i nawet na tym landing page'u, na tym stronie OpenAI, gdzie jest mowa o tym newsie, jest kilka mądrych cytatów, na przykład od ludzi chociażby z Reutersa, tak, albo właśnie z News Corp. Więc tyle tytułem wstępu. Teraz pytanie Kuba, do Ciebie oczywiście standardowe. Co Ty o tym newsie i co jeszcze wiesz poza tym, co ja powiedziałam? Bardzo dużo. Jak mówiłaś, to w międzyczasie sobie robiłem notatki, żeby nie zapomnieć, o czym warto tu powiedzieć, bo jest temat bardzo ciekawy. Ja tylko chcę zauważyć, nasi drodzy widzowie, pozdrawiamy też tych, którzy są z nami od dawna, ponieważ informowaliśmy Was również już kilka miesięcy temu o tym, jak kupiono subdomenę właśnie do wyszukiwania w OpenAI, w domenie OpenAI, więc już wtedy wiedzieliśmy, co się szykuje, czekaliśmy na ten moment bardzo długo, niezwykle frapujący. Co z tego wyjdzie, to się tak naprawdę dowiemy dopiero, ponieważ też warto powiedzieć właśnie o tym, co powiedział Mr. Mchl, ciężko się wymawia, może się dowiemy, jaka jest wymowa prawidłowa, ale mówił właśnie, że nie ma jeszcze dostępu. Tak, na razie jest to oczywiście testowane, jak wszystko w OpenAI, trzeba poczekać, aż dojrzeje, natomiast można sobie już wejść na stronę, którą pewnie Wam zaraz podlinkujemy i można sobie kliknąć, że się chce zrobić join waitlist. I w końcu zrobili waitlistę, która nie jest oparta na formularzu Google, tylko po prostu bierze konto zalogowane i się wystarczy kliknąć. I czekamy na dostępy. Jak tylko dostaniemy my dostępy, też z Wami się podzielimy naszymi wrażeniami. Dokładnie tak. No bo właśnie znów ja przeczytałam ten news, ale no testować jakoś nie zaznałam tej przyjemności, bo no nie ma, rozumiem, jeszcze do tego dostępu. Nie wiem, ktoś z Was, nasi drodzy widzowie, się zalogował i ma ten dostęp, czy no na razie mamy piękne demówki głównie. Dajcie znać w ogóle u Was, jak to wygląda. Ale z tego, co słyszałam i z tego, co rozmawiałam z ludźmi, no to no na razie mamy piękne demówki. Nie, no mamy demówki, mamy waitlistę. Jakby generalnie jest tak, że znowu testuje pewnie ich Red Team na nadużycia i tak dalej, natomiast już jest wiadomo, że będzie udostępnione i że raczej niedługo. Też taka informacja się pojawiła chyba dokładnie, gdzie na tej podstronie właśnie, którą tu Wam pokazujemy. Natomiast już jest ten przycisk, że można się zapisać, więc będą po prostu po kolei proszę bardzo, join waitlist, możesz sobie nawet kliknąć od razu i będziesz dołączona na tym koncie również. No i w tym momencie właśnie już oczekujemy na to, żeby
żeby dołączyć, żeby być jednymi z beta testerów, jak tylko ta funkcjonalność się pojawi publicznie. To też, co można fajnego na tej stronie zobaczyć, to właśnie tutaj jest chociażby demówka, jak to rzeczywiście może wyglądać, więc proszę, festiwale muzyczne w naszej okolicy albo właśnie w danym miesiącu w naszej okolicy, jak widzicie, no wygląda to trochę jak taki rzeczywiście wynik wyszukiwania w Google, tylko trochę ładniejszy, no nie wiem, chyba tak w dużym skrócie bym to nazwała. No i właśnie też te wyniki, tak jak wcześniej sobie rozmawialiśmy, też będą mogły być właśnie z tych największych portali, czyli właśnie chociażby z Reutersa czy z News Corp, więc no te linki też często będę miało podpisane, że na przykład są stąd i stąd, tak, więc to też jest ciekawe. Tu akurat w tym przykładzie z muzyką tego nie ma, ale tam dalej w tych innych opisach było, na przykład tutaj, tak, że proszę, jest o Olimpiadzie w Paryżu, no i jest sobie od razu podlinkowanie do Reutersa, można bezpośrednio w ten konkretny news przyjść. O, Ania z nami też jest. Cześć Aniu, fajnie, że wpadłaś. Witamy. To ja lecę kolejny punkt z listy, bo mam tego jeszcze dużo a propos tego newsu. Proszę. Pierwsza rzecz jaka jest, to wydaje się to taką dużą raczej nowością pod kątem UX-u. Widać, że to zrobili coś ładnego w końcu. Brawo oni. Ale raczej pod tym kątem, bo nie jest do końca pewne i raczej jest to dosyć przesądzone, że to pod spodem będzie i tak Bing. Więc pytanie, czy tak faktycznie będzie. To są raczej domysły użytkowników z tego, co gdzieś widziałem, no ale raczej z Google'a nie korzystają. Raczej ze swoich źródeł plus z Binga, więc tutaj możemy się spodziewać, że faktycznie to będzie się na tym opierało pod spodem i tak. Okej, no dobra, ale ja z Binga nie korzystam. To demo, które teraz widzieliśmy, to jest bardzo podobne do wyniku wyszukiwania w Bingu, czy już teraz to widać? Bo ja na przykład nie mam niektóre rzeczy tak. Jak najeżdżasz na przykład na te linki, to co pokazać ostatnio, to jest bardzo podobne. I tu pojawia mi się kolejny punkt, co no to Microsoft, bo jednak to jest takie zagranie troszeczkę przeciwko Bingowi, czy jak teraz to nazywają Copilot Chat, co bez sensu nazwą, ale nie jest sensowność tego, w sensie, bo tych Copilotów jest milion już od nich, ale generalnie niektóre rzeczy wyglądają naprawdę podobnie, więc ciekawy jestem, co na to Microsoft. Kolejny punkt, od razu do niego przejdę i na razie zapauzuję. Myślę, że na pewno mają szansę wygrać z Googlem i z Gemini, bo to nie działa dobrze tam, mimo że Google próbuje i oczywiście kibicujemy, natomiast myślę, że co do tego, że ładniej to na przykład wygląda i faktycznie bardziej językiem naturalnym może zadawać pewne pytania, to wydaje się, że mają szansę, żeby to było faktycznie lepsze. Okej, a w ogóle ciekawe jest to, co powiedziałeś, że w Google Gemini to nie działa, w sensie generalnie ja z Google Gemini nie korzystam, właśnie głównie z tego powodu, że te wyniki wyszukiwania mnie tam specjalnie nie cieszyły, ale też nie wiem, czy pamiętacie, miała wejść w ramach wyszukiwarki Google ta funkcjonalność, że będzie nam podsuwał Google w wynikach wyszukiwania różnego rodzaju odpowiedzi oparte o AI, na przykład jak należy przykleić ser do pizzy, w związku z tym na przykład Google nam podpowiedział, że klejem. No i to chyba nie jest najlepsza odpowiedź. I w związku z tym pojawiły się pewnego rodzaju, no ja bym powiedziała plotki, bo ja to nie znam tego z pierwszej ręki ani ze strony, ale znam to od kolegów w koleżanek branżowych, że być może Google będzie wycofywał się z tej funkcji, no bo skoro już tak troszkę mu nie wyszło na zasadzie, no jak klejem pizzę i w ogóle i tam było jeszcze, czy można pić alkohol w ciąży? Tak, można, bo to nawet jest prozdrowotne. I wiecie, jak mogę tylko moje ulubione powiedzieć, to było co zrobić na depresję i było, że generalnie jak się skoczy z mostu w Golden Gate, to się zabije na pewno. To takie moje jednostopowych. No, bo najskuteczniejsze, nie? Ja pierdzielę. Dobra, nie polecamy takich rzeczy, żeby nie było, żeby ktoś nie pomyślał, nie dorobił teorii do tego. To trochę pokazuje po prostu, jak to kiepsko działało, nie? Też nie pamiętasz, że było o tym, że warto jeść jeden kamień dziennie dla zdrowotności. No ogólnie było dużo takich fajnych rzeczy. Tak. Znaczy ja nadal myślę, że to może być zdrowe, bo w sumie nie wiem, czy może to jest zdrowe. Właśnie próbowałam zażartować na bieżąco, ale mi nie wyszło. Jestem po jakichś 9 godzinach pracy, z czego prowadziłam webinar, więc wybaczcie mi, jeżeli moje żarty nie będą wysokich lotów, aczkolwiek tak, no te wyniki były co najmniej słabe, no i branżowo ja słyszę takie opinie, że się będą z tego wycofywać. Nawet w tym celu zapytam pewnego eksperta o to w piątek, więc w piątek będę miał nagranie wywiadu z jednym z ekspertów od Google'a, no ale no oczywiście wywiad pojawi się pewnie za parę tygodni, więc trzymajcie kciuki, też mu to pytanie zadam. I a propos pytań, jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało te pytania zadawajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym momencie, to na nie oczywiście odpowiemy, a jeżeli teraz na nie nie możemy odpowiedzieć, to na pewno zbierzemy je na kolejne newsy lub na kolejne wywiady. Ja uważam, że Pirk07 ma fajne pytanie, ale jeszcze bym do niego przychodził, bo jeszcze nie skończyłem punktów a propos... Ależ ty jesteś dzisiaj przygotowany rzetelnie, ale żeś mnie zaimponował, Kuba. Na bieżąco.
Proszę. Nie, bo wydaje mi się, że warto też wiedzieć, że na przykład jeżeli ktoś by chciał mieć fajne wyniki w Google, to są dwie moim zdaniem w ogóle wtyczki, które warto mieć w Chromie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o AI. Jedną z nich jest taka wtyczka, która się nazywa WebChat-GPT. Ona robi coś takiego, że psuje nam trochę ChatGPT, ale można to wyłączyć, ale jej fajniejszą rzeczą Ja bym chciała podkreślić, że to bardzo psuje ChatGPT. Ja nie znoszę tej wtyczki za to, jak psuje ChatGPT. I tylko dlatego ją zainstalowałam, bo ją polecałeś, bo bardzo mocno rekomendowałeś i mówisz, że super działa w Google. I super działa w Google, 100% zgoda się z tobą, ale tak mi psuła ChatGPT, wiecie, bo tam się różne prompty predefiniowane pojawiały, jakieś takie dziwne szmery, bariery magiczne na pół okienka niemalże, że ja po prostu nie mogłam, nie wytrzymałam. Dla ludzi z problemami koncentracji uwagi lub z ADHD to już w ogóle musi być jakaś masakra. Więc ja na przykład to wyłączyłam. To tylko taka podpowiedź, że tam na dole są takie dwa checkboxy i tam można sobie po prostu wyłączyć, wtedy on nic tam już nie dodaje do czatu GPT, bo mnie to też denerwuje. To jest denerwujące. Natomiast uważam, że sam pomysł tego, żeby faktycznie robić podsumowania z wyników jest całkiem fajny i trochę mi się z tym kojarzy. No i przede wszystkim ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Co tak naprawdę z innymi wyszukiwarkami tego typu, bo trochę takich rzeczy jest, taki chyba najbardziej znany przykład, choć to nie jest 1 do 1, no to jest Perplexity, które jednak troszeczkę działa podobnie i ono już istnieje od jakiegoś czasu na rynku. Bardzo dużo znam mocnych zwolenników, którzy wolą Perplexity na przykład od czatu GPT, w związku na przykład z tym, że są tam pewne dodatkowe mechanizmy zabezpieczające, żeby wyniki, które dostajemy, zawsze istniały, a czat GPT sobie można na przykład wymyślić, tak, więc myślę, że już jest trochę takich rozwiązań, ale szansa, że zrobi to OpenAI jest taka, że po prostu będzie to bardziej spopularyzowane. Myślę, że rzeczywiście coś w tym jest. Rzeczywiście OpenAI ma na tak tyle dużą rozpoznawalność i ChatGPT jest tak bardzo rozpoznawalnym narzędziem, że nawet jak ja czasem mówię na szkoleniach o Perplexity, podlinkowaliśmy je wam na dole, gdybyście na przykład nie znali tej nazwy, bo też wiem, że nie wszyscy jeszcze kojarzą, ale gdy mówię o tym na szkoleniach, to ludzie nie czają Perplexity, nie kojarzą w sensie, mimo że mechanika działania jest bardzo podobna, no musisz komunikować się z tym, jest to w formie czata, no czy musisz wiedzieć jak promptować i tak dalej, a jednak ChatGPT jest tak popularnym narzędziem, że to jest często narzędzie pierwszego wyboru, tylko dlatego, że jest tak rozpoznawalne i trafiło pod strzechy. A na przykład właśnie Perplexity czy Claude, którego ja jestem ostatnio wielką fanką i nadal twierdzę, że posty pisze lepiej niż ChatGPT, w sensie Claude pisze lepiej posty niż ChatGPT, no to nie są aż tak rozpoznawalnymi toolami. Ja mógł tylko pokazać, bo ci bardzo ładnie posłodził, chciałem pokazać tego dodatku właśnie WebChat GPT. I zobaczcie, jak się wpisuje po prostu w wyszukiwarkę dowolną rzecz, mamy normalnie rzeczy, a po prawej stronie możemy sobie wybrać różne AI, które przygotują podsumowanie i o tobie napisał, proszę. Anna Pro, also known as Anna Prączuk-Kamiotek, is a prominent figure. Prominent figure. O, szaleństwo, nie? A, widziałaś? I nawet są jakieś odcinki na YouTubie, nawet tam się coś rusza. O, szaleństwo, proszę. Dobrze. Także taki dodateczek. Tak, to mam wielką motywację, żebym korzystała z tego narzędzia. Jeszcze mnie nie przekonałeś, ale spróbuję jeszcze raz. No, dlatego, że to powiedziałeś, to dam mu jeszcze jedną szansę. Może warto. Dokładnie, może warto. Dajcie znać proszę, czy macie jakieś pytania, bo my dzisiaj o wielu narzędziach tutaj mówimy, o część z nich być może już znacie, a część z nich być może wymaga jeszcze powtórzenia albo uzupełnienia. Na pewno będziemy was zachęcali też i odsyłali do odcinków z poprzednich tygodni, jak będziemy o czymś konkretnym wspominali związanym z tym, co było wcześniej i w tym celu ja wyświetliłam wam właśnie na YouTubie linki do naszych kanałów, do kanału zarówno Anna Pro, jak i Programistyczne Świry AI, więc koniecznie subskrybujcie oba, bo jak nie dostaniecie powiadomienia z jednego, to przynajmniej dostaniecie z drugiego, to wiadomo, przezorny zawsze ubezpieczony, więc może być dokładnie, więc na pewno warto subskrybować 2. Dobra, Kuba, czy z twojej pięknej listy coś jeszcze jest do dodania o tym newsie, czy jesteś tak rzetelnie przygotowany, że naprawdę szacun. Widzisz? Ostatnio mi mówiłeś, że za mało się przygotowuję, to dzisiaj... Ja powiedziałam, że ja się nie przygotowałam. To źle usłyszałem. Ale mamy myślę ciekawą tutaj wypowiedź od Pirk07, ale druga wtyczka uważam, że jeszcze ciekawsza, to ja może też udostępnię ekran. No, śmiało. Tylko zobaczę, czy to coś dziwnego się nie pokaże. Bo YouTube'a pokazuje ostatnio jakieś dziwne rzeczy oglądam, także no trudno, zobaczycie jakie tutaj. Okej, proszę bardzo, tutaj nasze piękne rzeczy.
Na przykład mamy tak, że 80% programistów nie jest szczęśliwych, widać. Nie muszę tego w ogóle oglądać. Ostatnio w ogóle to fajnie zmienili. Wybaczcie. Bo dodali taki przycisk tutaj na dole po prostu summarize video. Summarize, mój angielski. I w tym momencie on po prostu jedyne co robi tak naprawdę to... Chwilunia, bo... Musisz załadować. Tak. Nie jest to najszybsze aktualnie. Uruchamia nam po prostu ChatGPT, wkleja tam całą transkrypcję i prosi o podsumowanie. Bo jakby bardzo prosta rzecz, ale w punktach nam wtedy po prostu może streścić całe wideo. To nie działa dobrze na filmach, których nie ma napisów, czyli dla na przykład polskich filmów, które tego nie dodadzą. Nasze filmy możecie sobie tak skrócić jak najbardziej, w sensie na kanale Ani, bo wiem, że są dodawane, ale tu na przykład mamy kilka dlaczego tak to wygląda. Tak. Więc nie muszę oglądać długich filmów, tutoriali, żeby coś się dowiedzieć. I ta wtyczka się nazywa akurat, już wam mówię, bo ma bardzo długą nazwę, YouTube Summary with ChatGPT and Claude. Tak, a to jest tak też, z którą ja uwielbiam, korzystam z niej i ona jest mega. Ale tak jak mówiłeś, to działa świetnie na zagranicznych napisach, też tam, gdzie YouTube sam automatycznie dodaje napisy, czyli nawet jak twórca nie dodał napisów, to YouTube generuje sam napisy i w polskich odcinkach czasami, na polskich kanałach też się tak dzieje, no ale nie zawsze, no bo jak ktoś prowadzi godzinne live'y, tak jak my i na przykład nie zrobi napisów sam, no to często na tych dłuższych materiałach tego po prostu nie ma. Ale właśnie na takich polskich odcinkach, gdzie są dodawane napisy, tak jak u nas na kanale Marysia dodaje, no to rzeczywiście to działa bardzo dobrze. I wiecie, nie musicie oglądać na przykład godzinnego wideo z nami, możecie sobie kliknąć podsumowanie, zobaczyć co tam było, no i wtedy stwierdzić, no to ten fragment był dla mnie ciekawy, to przewinę sobie do tego konkretnego fragmentu. Ania pisze, też korzysta, przydaje się, super, mega fajnie. Jeszcze mamy kilka tutaj pytań, widzę. Na przykład Waldi pisał, żebyś schował ikonki od RedTube'a, no to nie o tym mówiliśmy na kanale, że tam u Kuby coś jest nie tak na YouTubie, nie, to mieliśmy. To po 22. Dokładnie. Dobra, jest rzeczywiście kilka pytań. Czy to było tej drugiej wtyczce? Ta pierwsza, jeszcze to podaj nazwę tej pierwszej, bo nie wrzuciłam chyba nazwy tej pierwszej. Pirx 07. W sensie wtyczka, nazwa wtyczki. Pierwsza wtyczka się nazywa WebChatGPT, a druga się nazywa... To od razu podklejam linki naszym tak, Summary with ChatGPT and Claude. Tego oczywiście jest całe mnóstwo, ale ja nie jestem fanem zaśmiecania sobie wtyczkami, mam moją piękną wtyczkę i mam tylko te dwie i koniec, wystarczy. Widzę, że właśnie Pirx07 pisał też właśnie a propos czata GPT, że używam tylko z powodu, że zrobiłem sobie tam kilka GPTS-ów. Często jest to pewien... Ja mam wrażenie, że to jest często taki powód, dla którego marki przywiązują do siebie użytkowników. No bo ja też mam tak, że kurczę, rezygnacja z czata GPT, jeżeli mam tam GTPS-y, a już tam zrobiłam tego prompta, fajnie byłoby z tego korzystać, a potem zniknął, jeżeli bym zrezygnowała z płatnej wersji i tak dalej. No to jest to pewnego rodzaju, z jednej strony ograniczenie, ale z drugiej strony zobaczcie, jaka fajna inżynieria biznesowa, że oni po prostu przekonują nas do tego, żebyśmy zostali z tym narzędziem na dłużej. Także myślę, dokładnie, już tam mam moją AI girlfriend, no to zostawię sobie. Dokładnie, no dlaczego mam z niej rezygnować? Dokładnie tak. I jeszcze też widzę, że było parę fajnych komentarzy wcześniej. Ojej, jeden to mi wcześniej wysoko ominął, więc nie chciałabym go pominąć. Tak, taki długi od Pirx07. Tak, już, jest. Dobra. To ty, Kuba, chcesz powiedzieć na siebie? Dobrze. Możemy sobie razem o tym podywagować. No, dajesz. Myślę, że będziemy mieć zbieżne myśli, ale zobaczymy. Na razie to ja cały czas czekam na to, co było zapowiedziane na tej konferencji. Na razie nic nie jest jeszcze wdrożone, a mówisz, że będzie już niedługo na przykład to doskonała wersja głosowa. Powiem więcej, Sora miała się dawno pojawić, klonowanie głosu się miało dawno pojawić. OpenAI to ma do siebie, że każą czekać długo na rzeczy. Też mnie to wkurza. Też czekam. Czyli jesteśmy w tym razem, jesteśmy w tym wszyscy razem. Dobra, złapmy się za dłonie i w ogóle przytulajmy drzewa. Jesteśmy w tym razem. Ale dobra, to w czym mówisz, że zbieżne będziemy mieli opinię, tak? No w sensie, no tak, no tu nie sposób się nie zgodzić i nie sposób w sumie nic dodać, no bo ja też czekam. Wszyscy czekamy, dokładnie. Fajnie byłoby, żeby się coś pojawiło, aczkolwiek ja mam jeszcze a propos wersji głosowej, to fajnie, że o tym Pirx wspomniałeś, Pirx07, jak agent 07 swoją drogą. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo miałam ostatnio taką rozkminę, to nie pamiętam, czy na live sobie z tobą o tym rozmawiałam, czy jakoś tak sama sobie to rozkminiałam, że oni zapowiedzieli, że to przesuwają mniej więcej na końcówkę roku, więc powiedzmy sobie nawet grudzień, niech będzie, a przecież w styczniu wchodzi nowy AI Act, w sensie
nowy ten akt dotyczący tego wykorzystania sztucznej inteligencji. Więc AI Act wejdzie w życie w styczniu, Sora, może nie Sora, tylko wersja głosowa ChatGPT wejdzie w grudniu, czyli mamy raptem kilka tygodni, maks miesiąc od jednego punktu w czasie do drugiego i pytanie, czy przypadkiem znowu nie będzie jakiegoś drobnego przesunięcia, te terminy się nie znajdą i wszystko nam wejdzie w styczniu i na przykład prawo okaże się, że nie pozwala nam tak bardzo korzystać z tej wersji głosowej. Z jakiegoś tam powodu, bo sobie jakiś prawnik wymyślił, że to wcale nie fajnie tak korzystać z takiego głosu i że w ogóle nielegalne i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie w ogóle z tego nie skorzystamy. Więc wiecie, już mam takie fatalistyczne wizje, że może to się nie wydarzy. Znaczy, nie wiem, jak ty to analizowałeś ostatnio. Tak sobie teraz otworzyłem też właśnie tę informację o jej akcie. Faktycznie na początku przyszłego roku to faktycznie wchodzi, ale tam wchodzą tylko te rzeczy związane z zakazanymi praktykami, więc może i dobrze, że poczekają na nowy głosowy. Okej, no właśnie. Ale to pytanie, czy jedno nie ograniczy drugiego? Ograniczy, ale w dobry sposób. W sensie to będzie tak, że to nie ogranicza technologii, tylko ogranicza użycie na przykład do robienia skamów, nie? Okej, no dobra. No, prawnikiem nie jestem, tak rozumiem. Okej, dobra, no to miałoby sens, czyli rzeczywiście że to przesunięcie w czasie i przesunięcie w czasie miałoby sens i to, że rzeczywiście AI Act wpłynie na tą wersję głosową, to byłoby spoko. Okej, tak tego nie rozkminiałam, że przecież ludzie mogą mieć złe intencje. Nie wiem, dlaczego o tym nie pomyślałam. Dlatego oficjalnie to przełożyli. Ja akurat uważam, że to może być tak. Zresztą może nie, że im wierzę, bo nie mam powodów, żeby wierzyć OpenAI, że jest tak jak mówią, aczkolwiek mówiąc, że musimy realistyczne generowanie wideo, klonowanie czegoś głosu i udawanie człowieka, który mówi, przesunąć ze względu bezpieczeństwa, jest to powód, który wydaje się sensowny. Okej, dobra, make sense. No to teraz mnie przekonałeś, że jednak warto będzie poczekać. Dobra, jeszcze mam tam komentarze, wcześniej był od Waldi Olsztyn pyta, Kuba, jak ma na imię twoja AI girlfriend? Nie mogę już tak żartować, bo moja prawdziwa girlfriend się potem denerwuje, jak to słyszy. Dokładnie, nie róbmy po drodze mojemu współprowadzącemu, bo ja sama tych live'ów prowadzić nie będę. Jakby ktoś chciał wygryźć Kubę, to tak nie działa. Nie ma mowy. Nie ma, Kuba jest niezastąpiony. Swoją drogą, Kuba, ostatnio się dowiedziałam, że jak wymawiam twoje imię, to wszyscy Kuby, wszystkie w Polsce myślą, że ja do nich mówię. No nie, mówię do ciebie, Jakubie Król, więc tak, to tak dementując. Bardzo mi miło, chociaż nie wiem, o co chodziło. Też nie wiem, ale takie było podsumowanie, że że jak używam imienia Kuba, to mam uważać. Nieważne. Internet to dziwne miejsce. Waldi Olsztyn pisał. By the way, co myślicie o AI od ruskich? Na przykład Yandex po prostu, w sensie? Yandex.G? No właśnie zastanawiam się, Yandex.G, ja kojarzę Yandex jako Yandex Metrika i wszelkie wyszukiwarki te od Yandexa, ale nie wiem, czy to jest Yandex. Nie wiem. Czy chińskie wersje próbowaliście, co o tym myślicie? Ja w chińskie wersje jeszcze nie bawiłam, tak na wszelki wypadek. Ja mam taką ciekawą. Tak? Masz? Tak, właśnie aż patrzę sobie na telefonie, to nie to, że jestem niekulturalny, moi drodzy, ale musiałem sobie przypomnieć nazwę. DeepSeek. Bardzo ciekawy akurat model, jeżeli ktoś by chciał wdrażać we własnym startupie czy we własnej organizacji. Ja się takimi rzeczami zajmuję, jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście zapraszam do kontaktu. Wdrażamy właśnie sztuczną inteligencję do organizacji i tam, jeżeli się chce mieć bardzo tani model, albo nawet model, który jest open source'owy, czyli może być albo tani, albo sobie sami go wrzucamy na swój serwer, jest bezpieczny, to mamy właśnie takiego DeepSeeka, natomiast kiedy robiłem z niego research, dziękuję bardzo za linka, to my, tutaj gdzieś. Tak. Gdzieś tutaj, tak. Natomiast jeżeli kogoś to interesuje, oczywiście to akurat ten konkretny model AI-owy, to dla mnie minusem jest to, że jednak jest chiński, w sensie ja nie mówię, że to znaczy, że gorszy, ale jednak trzeba z jakąś lekką taką dozą niepewności podchodzić, jeżeli mówimy o czymś, co ma być prywatne i bezpieczne. Nawet widzę, że tu Waldis skomentował, że ale ruskie pewnie będą i tak robić skamy, bo to głównie to robią Araby i ruskie. Boże, czemuż tak nacjonalistycznie? Ale doceniamy opinię i szczerość, tak jakby Waldi, tak. Ale też abstrahując od narodowości, niektóre rzeczywiście mogą być mniej lub bardziej bezpieczne, tak jakby, to na pewno w tym jest ziarno prawdy, że dla rozwiązań, które są chińskie, mogłabym się trochę obawiać nad tym. To było rasistowskie. Tak, było. Nie wszystkie komentarze wychodzą perfekcyjne, to się wytnie. Waldi pisał, a lepszy ten DeepSeek czy od Lamy? Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie, bo to mi przypomniało, że powiedziałem niedokładnie. DeepSeek jest małym modelem językowym, a właściwie małej ilości parametrów i mało wymagającym modelem językowym, żeby powiedzieć dokładnie. Usłyszałem o nim przy okazji, jak mówiliśmy na live'ach o GPT-4 o mini,
czyli bardzo małych takich modelach językowych. Llama jest teraz w różnych smakach dostępna, a więc są duże i małe. Tak, to jest... Llama jest dostępna w różnych smakach. Okay. Tak się to mówi. To jest kalka z angielskiego, się mówi, że in many flavors. Ale trochę tak jest generalnie, że faktycznie można sobie uruchomić i małe, i duże. Ponoć jest lepszy, przede wszystkim w języku angielskim i chińskim. No dlaczego fińskim? Okej, dobrze, to na ten moment sobie widzę, musimy zakończyć wątki krajowo-narodowościowe, bo nieźle polecieliśmy, ale mamy jeszcze jedno pytanie, ostatnie w takim razie o rynki różnego rodzaju, ale Pirk spytał o rynki europejskie, czyli moim zdaniem, czyli tak, czytając komentarz, no dobrze, ale czy oni na pewno będą się sugerować tym, co wprowadzają nam tutaj w Europie? Moim skromnym zdaniem Europa nie jest aż tak wielkim rynkiem, żeby oni się specjalnie tutaj na nas czekali czy czaili. Ja zinterpretowałam czaili. Tak, jeżeli chodzi o OpenAI, wiesz co, no właśnie, to możemy podywagować o tym, bo z jednej strony, pewnie dla OpenAI Europa nie jest dużym rynkiem, z jednej strony rzeczywiście 100% zgoda, no bo mają wielkie Stany, do których mogą uderzać, z drugiej strony w OpenAI jest przecież bardzo dużo Europejczyków, pracowników, również Polaków, więc pozdrawiamy wszystkich Polaków, którzy tam pracują. Tak, to na pewno nas oglądają. Tak, i jeszcze, którzy nas oglądają, tym bardziej. I no właśnie, z jednej strony może nie będą się patrzyli na nasz rynek, ale mają, że tak powiem, wtyki z Europy i z Polski, które będą im sugerować, co takiego tutaj się dzieje. Nie mogą sobie wykluczyć i odciąć całkowicie Europy, bo jakby nie patrzeć, to jest jakiś rynek, może nie największy, bo Azja, Stany to pewnie byłyby większe, no ale jest tu ile, przepraszam bardzo, 746 milionów ludzi, stan na 2018, więc trochę to jest narodu. Ja bym dodał do tego jeszcze, że totalnie OpenAI jest jedną z niewielu firm, która traktuje poważnie Europę. I pamiętajmy, że oni specjalnie pod nas otwarli w Irlandii oddział, czyli tak jak wszyscy duży robią, żeby móc być compliant z tym, co jest w GDPR, w sensie w RODO i w innych tego typu rzeczach. Oni bardzo mocno patrzą na Europę, oni mówili, że się będą dostosować w związku z AI Actem. Nawet mamy regulamin po polsku, co jest zupełną rzadkością, jeżeli chodzi o rynki i o Amerykanów tutaj w Polsce. Faktycznie dużo Polaków tam pracuje. Ja przypominam, że oni też bardzo mocno mówili, że chcieliby kolejne gdzieś miejsca otwierać w Europie właśnie, nawet konkretnie w Polsce. Ja myślę, że oni nas traktują poważnie, wbrew pozorom nawet bardzo poważnie. Poza tym pamiętajmy, że oni mają też dużą konkurencję tutaj. Anthropic chociażby, tak, czyli właśnie czyli firma odpowiedzialna za Claude'a, no to przecież oni są z Francji, tak? Mistral chyba też jest, czy Mistral z Francji. Jakby generalnie tutaj też im rośnie konkurencja. Ja myślę, że oni tego nie chcą przespać i raczej mimo tego, że jesteśmy małym rynkiem, to nie traktują nas jakoś jak obrzeża. Pamiętajmy, że to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to nam daje pewien duży zastrzyk takiego jednak poważności, tak? My nie jesteśmy teraz sobie małą tam Polską, czy małymi Czechami, czy czymkolwiek innym, tylko my jesteśmy jednak dosyć dużym obszarem takim jednak europejskim, pewnie takim trzecim dużym regionem, jak można powiedzieć, po Ameryce i po Azji. Tak, więc coś tam mogło patrzeć na to rzeczywiście, co dzieje, uwzględniać, w tym sensie, że uwzględniać. O, jest z nami jeszcze Robert, dzień dobry Robert, jeszcze Waldi komentował, że w Irlandii nawet nie tacy mili, bo mają jedyne z najniższych podatków w Unii Europejskiej, że kwestia podatku. Wiadomo o co chodzi. Tak, wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale właśnie, to może przejdźmy do kolejnego newsa, powiedziałeś o Mistralu, a tutaj właśnie a propos Mistrala też mamy fajny news, mianowicie a propos AI newsów, wyszedł Mistral Large 2, czyli proszę, tutaj porównanie Dawida i Goliata, że ma kolejny model językowy, który tutaj może nam dużo namieszać, a skoro mówiliśmy o tym, że OpenAI trochę będzie patrzył na to, co się dzieje właśnie w Europie, albo chociażby z kolejnymi modelami, to mamy informacje o tym właśnie również modelu. I kolejne piękne porównanie. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu porównywaliśmy lamę i również była bardzo podobna tabelka w bardzo podobnych kolorach. Ja nie wiem, wszystkie wyglądają podobnie. I były tutaj również piękne wykresy, że lama lepsza i teraz informacja, że nie wcale taka lepsza, no bo przecież Mistral Large jest lepszy niż lama, więc ja nie wiem, ja mam jakieś déjà vu, mam wrażenie, że widziałam już ten wykres w zeszłym tygodniu podczas naszego zeszłego newsa i to wcale nie tak dawno. Podobne porównanie widzieliśmy w momencie, kiedy porównywaliśmy również GPT-4o Mini, ale to było trochę w innym kontekście, natomiast jakbyście chcieli wrócić do tego odcinka, to tutaj oczywiście możecie sobie wrócić do powtóreczki, na przykład na kanale Programistyczne Świry AI, tutaj właśnie to jest pod tym tytułem, linka Wam za chwilkę też jeszcze raz wyślę, żeby sobie wrócić do tego GPT-4o, ale o tym już było, więc teraz przejdźmy do tego Mistrala.
Kuba, pod kątem programistycznym, pod kątem technicznym właśnie, jak tą tabelę mamy analizować, przepraszam bardzo, czy rzeczywiście ten model to już jest lepszy albo najlepsiejszy i w ogóle o co tutaj znowu chodzi? Tak, ja tylko na początku chciałem wrzucić drobną poprawkę. Anthropic, przepraszam bardzo, jest jednak ze Stanów Zjednoczonych, założyli go amerykańscy Włosi, tak żeby to było to powiedziane, natomiast Mistral na pewno jest z Francji. Wracając do twojego pytania, przepraszam, bo sprawdzałem w międzyczasie. Tak, no spokojnie. Pytam o ten fantastyczny wykres, którym się dzisiaj nakarmiliśmy, z kolei właśnie o Mistralu, bo tak jak mówiłam, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Lamie, a teraz mówimy o Mistralu i każdy jeden lepszy od drugiego. Tak, natomiast zauważmy tutaj, że mimo wszystko nie wychodzi Mistral lepszy, w pewnych sytuacjach wychodzi, ale tak średnio rzecz ujmując, tutaj tak Lama ta największa wygrywa wszędzie. No to jest ciekawe. Tak, a no w sumie bez hitu. Jest to zrobione... jakaś kryptoreklama Lamy, przepraszam bardzo? Jest nieczytelnie. Szczerze mówiąc, musiałbym się przyjrzeć, dlaczego akurat uważałem, że zrobili coś ciekawego i coś fajnego. Natomiast no, Mistral był generalnie jednym z pierwszych modeli, który był takim najlepszym, czy jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o open source'owe, natomiast oni zawsze walczyli z Lamą i myślę, że trochę mogło być im smutno, że stworzyli swoje piękne AI, a pewnie się nie spodziewali, że tydzień wcześniej Lama swoje wypuści jeszcze lepsze. No to właśnie jest ciekawe, być może się spóźnili z newsem, więc to może być powód, dla którego OpenAI tak szybko wypuszcza newsy, nawet jeżeli coś jest niegotowe, bo przynajmniej są pierwsi, więc tutaj w tym szaleństwie może być trochę jak geniuszu. Ale a propos tego, co mówisz, że w czym są lepsi, Mistral na tej stronie, zaraz też podeślę tą stronę wam tutaj na czacie, natomiast mamy już jakieś komentarze jeszcze kolejne swoją drogą, ale natomiast to, czym się chwalą, to to, że ograniczyli halucynacje, więc na przykład to może być ich jakąś przewagą konkurencyjną, to, że nie będzie ten model tak bardzo halucynował, jak wiemy i w czacie GPT mamy w tym problemy i w innych modelach językowych też, więc no, to może być jakaś taka rzecz, no plus wiadomo, wszyscy się chwalą parametrami, tutaj widzę, że Mistral 2 ma 123 miliardy parametrów, wspiera 128 tysięcy tokenów w jednym oknie kontekstowym. No więc ja nigdy nie pamiętam tych wszystkich wielkich liczb. Nie wiem, czy to jest zdecydowanie więcej, czy porównywalnie więcej. A to mówisz o Large'u, czy Large ten większy, ten Large 2? ML2, tak. O, no to nie, no to zmienia troszeczkę postać rzeczy. Okay. To 128 tysięcy tokenów kontekstu to jest aktualnie taki, powiedziałbym, standard tych wszystkich nowych, wszystkie tak się chwalą, takim okienkiem kontekstowym, wydaje się rozsądne. Natomiast biorąc pod uwagę, że oni mają 4 razy mniej ponad parametrów niż Lama, zaczyna to mieć sens, bo wygląda na to, że masz troszeczkę gorszy w rankingach, przynajmniej zobaczymy w praktyce, model językowy za cenę 4-krotnie mniejszych serwerów. Ja przypominam, że o tym wam ostatnio mówiliśmy, jakby ktoś miał ochotę sobie uruchomić, potrzebuje serwery już raczej idące w setki tysięcy, żeby uruchomić sobie tą największą Lamę. Tutaj nie będą potrzebne takie duże. No to jest plus. No o widzisz, no to zmienia w takim razie postać rzeczy. No to też fajnie, że gdzieś tam do tego się dokopaliśmy i w tym miejscu serdeczne pozdrowienia dla Marysi, która zbiera nam te newsy, porządkuje i takie smaczki też wyciąga, więc pozdrawiamy Marysię. Dobrze, mamy jeszcze parę komentarzy. Andrzej pisał o tym, żeby działał telefon w czasie rzeczywistym. Nie wiem już do którego momentu to było, ale fajnie, że Andrzej jesteś z nami, bo gdzieś tam to w trakcie chyba konwersacji padło, ale my już się rozpędziliśmy do kolejnego newsa. Jakbyś mógł powiedzieć, o co chodziło, tak? Tak, to chętnie do tego wrócimy. Pozdrawiamy wszyscy Marysię i jeszcze jeden komentarz od Waldiego. Pytanie do Kuby. Kuba, no to jak pytanie do ciebie, to czytać. Do Kuby, po OpenAI zaczęły się pojawiać coraz to nowe modele językowe. Czy to nie jest trochę tak, że jedni kopiują od drugich, albo wielu na jedno kopytko Lam? Dobre. Śmiechłam. Tego AI by nie wymyśliło. No jest tak troszeczkę. Pamiętajmy, że generalnie jest tak, że to w jaki sposób działają modele językowe, to są rzeczy, które się opierają na badaniach osób, które były lub są dalej na przykład w OpenAI, albo też były w Google DeepMindzie, bo to też trzeba im oddać. Na przykład o mechanizmie atencji. Kiedyś wam o tym mówiliśmy, możemy kiedyś też wam jeszcze więcej o tym opowiedzieć czy przypomnieć. Chociażby o tym, jak działają właśnie te transformery, czyli transformery, nie zmieniajmy tego w nic bardziej polskiego, bo nam wyjdzie jak interfejs międzymordzie, więc jakby tak, w sensie te architektury, one są dosyć znane, nie zawsze do końca, ale na przykład o tym też wam mówiliśmy ostatnio, bardzo polecam odcinek z zeszłego tygodnia, że wiemy dokładnie, jak został trenowany model Lama, nie wiemy tylko jakimi danymi, natomiast tam użyto dużo prostszych narzędzi
przez co okazuje się, że ta lama akurat nie jest aż tak super fajna, jakby wychodziło z tych wszystkich benchmarków. Natomiast wiemy dokładnie, jaki kod został użyty, to jest 300 linijek, myślę, że może nie średnio rozgarnięta osoba, ale taka średnio zaawansowanie rozgarnięta osoba w Pythonie dobrze zrozumie, co tam się dzieje pod spodem. Więc tak, oczywiście ludzie od siebie kopiują, firmy od siebie kopiują, ale szukają w tym wszystkim oczywiście innowacji, no bo bez tego nie pójdziemy dalej. Ja myślę, że jedną z takich innowacji właśnie, o których przed chwilą powiedziałaś, Aniu, i ona jest bardzo istotna, ja kiedy prowadzę szkolenia gdzieś jakichś tak grup biznesowych przede wszystkim, to najbardziej zwracają mi uwagę na obawę związaną właśnie z halucynacjami AI, czyli jak mamy zaufać. No i oczywiście pokazujemy, tak jak pewnie ty u siebie na szkoleniach, jak zauważyć halucynacje, jak sobie z nim poradzić, jakie są techniki, natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie bardzo dużo modeli zyska najwięcej właśnie na ograniczeniu halucynacji, czy to, żeby po prostu fakty, które dostajemy, były faktami naprawdę, czyli były prawdziwe. Okej, czyli żeby to były, że tak parafrazując klasyka, fakty autentyczne. Tak. Okej, mamy tutaj jeszcze jakieś pytanie u Ciebie na Facebooku, ale nie wyświetliło mi się w panelu naszym live webinarowym, w sensie może nie w live webinarowym, tylko tutaj. Na fejsie Damian Jurkiewicz zapytał u Ciebie właśnie na Twoim profilu, chciałam się zapytać, czy AI może wpłynąć na produkcje filmowe, na przykład czy filmy i seriale upadną za 10 lub 15 lat przez AI? Tak, pozdrawiam Damiana. Jest to, może się nie pokazało, bo wiadomo jak StreamYard działa, ale ja widzę, tak, no to ciekawe właśnie, jestem ciekawy, co ty myślisz, bo ty w tym bardziej siedziałaś w tych rzeczach wideo. Ja bym powiedział, że moim zdaniem na pewno wpłynie, na pewno zmieni, ale to nie będzie tak, że upadną. Ja myślę, że dostaniemy więcej nawet ciekawych filmów, które mniejsze osoby, które mają faktycznie pomysł na fabułę, a nie pieniądze na wyrzucenie dziesiątek czy setek milionów w Marvela i dostaną z tego po prostu jakieś, wiesz, zlepek fajnych efektów specjalnych, no po prostu takie osoby bardziej niezależne, czy takie studia niezależne będą miały większą siłę przebicia, więc ja uważam, że to na tym skorzystamy. Właśnie ja nawet ostatnio oglądałam komentarz, opowiem o dwóch rzeczach. Z jednej strony branża rozrywkowa, z drugiej strony branża marketingowa. I najpierw branża rozrywkowa, bo to się lepiej klika, że tak powiem. Branża filmowa rozumiana jako branża rozrywkowa, czyli na przykład produkcja właśnie jakiegoś nowego Marvela, nowego filmu Marvela, czy nowego filmu dokumentalnego o dinozaurach, czytanego głosem, nie wiem, Ediego Murphy, czy kogokolwiek innego, czy Bidena, czy jakiegoś innego celebryty lub prezydenta, to jest łatwiejsze teraz do wyprodukowania bez potrzeby obecności tych osób, tak, więc to na pewno jest na plus i nawet widziałam właśnie komentarz, bodajże to było z tego roku z festiwalu z Cannes, tak mi się wydaje, ale mogłam pomylić festiwale, że organizatorzy tego festiwalu mówili, że super, że właśnie świetnie, że to AI wchodzi, no, że tak naprawdę branża filmowa od lat miała różnego rodzaju innowacje, no bo dużo rzeczy było nagrywanych na green screenach. Nie wiem, czy oglądaliście taki film, no na przykład Avatar albo Alicja w Krainie Czarów, tam większość rzeczy było wygenerowane i Alicja w Krainie Czarów, ta wersja nie kreskówkowa, tylko taka z Johnem Deppem. No to te filmy były w większości nagrywane na ogromnym green screenie, w bardzo niewielkich, relatywnie niewielkich studiach i już wtedy bardzo dużo było dodatkowych efektów, ale tak naprawdę te wszystkie teraz efekty mogą być produkowane szybciej, te filmy nie muszą być renderowane przez tysiące godzin, tylko można to po prostu szybciej stworzyć, zmontować i być może nawet nie nagrywać na takiej ilości green screenów, tylko wygenerować i tylko nałożyć twarz danego aktora, czy to Johnny'ego Deppa, czy jakiejś pięknej aktorki Angeliny Jolie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że po też takiej analizie tego, jak sobie patrzyłam, jak wcześniej wyglądały filmy po obejrzeniu kilku komentarzy i potem jak parukrotnie na naszych materiałach, na naszych live'ach o tym rozmawialiśmy, ja sobie taką opinię wyrobiłam, że no jednak branża filmowa już to zaakceptowała, oni to wiedzą i to nie jest w tym roku, nie są zaskoczeni, tylko już od paru lat i rzeczywiście, że nawet gdzieś tam publicznie są komentarze bardzo znanych osób, że mówią, że tak, że super. Zobaczymy, co to będzie za jakiś czas, jeżeli rzeczywiście dojdzie do skopiowania jakiegoś aktora w filmie, bo takiego case'u jeszcze nie mamy, żeby Leonardo DiCaprio w całym filmie wystąpił nie występując, tylko że to była jego twarz, więc na to pewnie jeszcze musimy trochę poczekać i ze względu i na regulacje prawne, ale i też na taki moment przejścia pewnie w branży, jakiś takiego klika w branży i zmiany branży. I to jest to. I zanim przejdę do drugiej kwestii marketingowej, to ciekawa jestem twojej opinii, żebym się nie zagalopowała. Czy ty też tak na to patrzysz albo widziałeś? Słuchajcie, zhakowałem, przejąłem streama, nie wiem co się stało, ani z nami nie ma, więc odpowiem na pytanie. To generalnie z mojej perspektywy nie jest wcale tak do końca, że nie wiadomo, że wszyscy się zgadzają, aktorzy jednak się buntują przeciwko temu, bardzo mocno, czy cała branża filmowa, natomiast myślę, że to będzie takim naturalnym krokiem, a jak poczują w tym pieniądze faktycznie, że mogą zarabiać w kilku miejscach jednocześnie, nie pokazując się tam
to nie będzie im to tak bardzo przeszkadzało. Nie wiem, co zrobić, moi drodzy, jak nie ma Ani, więc zaśpiewam wam piosenkę. Jezusie, Maryjo, dobrze, że wróciłam. W odpowiednim momencie. Przeglądarkę mi wywaliło, ale mam nadzieję, że odpowiedziałeś na moje pytanie. Tak, obejrzysz sobie. Dobra, obejrzę, co odpowiedziałeś. Tak, dokładnie. Dobrze. I druga część. Tak, teraz marketingowo. Druga część to mojej wypowiedzi marketingowo. Ja cały czas mam zapytania od znajomych z branży, albo też w ogóle na szkoleniach, jakie narzędzie AI do montowania filmów, albo jakie narzędzie AI do szybszego tworzenia postów, albo jakie narzędzie AI do tego i tamtego. I myślę, że rzeczywiście, zwłaszcza w tej kwestii wideo marketingu, to może znacznie przyspieszyć. Znamy taki case, że jeżeli chodzi o odcinek, dłuższe odcinki, montowanie tych dłuższych odcinków z kilku godzin, jeden z naszych klientów przyspieszył do kilku tak naprawdę minut, ale to były bardzo proste nagrania wideo zmontowane Descriptem, być może kojarzycie to narzędzie, Descript, i tam raczej polegało to na wycięciu takich i takich prostych rzeczy, więc jeżeli ktoś miał wcześniej taki prosty montaż i tak naprawdę wymagało takiej powtarzalnej pracy, no to spokojnie AI może to zastąpić, tak? Więc już teraz widzę, że to się dzieje. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje bardziej kreatywnego montażu, to jeszcze w tym momencie nie znam jakiegoś takiego spektakularnego narzędzia. Dzisiaj Ania na przykład Winczenko na spotkaniu z jedną z naszych osób, z którym współpracujemy, mówiła o Opus, narzędziu, które też pomaga w montażu takich pionowych rzeczy. I Ania, jeżeli jeszcze jesteś, to daj znać, o jakim jeszcze narzędziu mówiłaś, bo Ania wspominała dzisiaj o kilku. Natomiast myślę, że to tylko dobrze, bo to przyspiesza taką, wiecie, nudną, powtarzalną pracę, zwłaszcza ten Descript pomaga wycinać te wszystkie takie dźwięki namysłu, które montażysta też się męczy, jak to wycina. No nie oszukujmy się, on mógłby bardziej kreatywne rzeczy w tym czasie robić i się ucieszy, że tego robić już nie musi, więc tak. Ja myślę, że możemy powiedzieć o bardzo ciekawym nowości i kilka osób mi to podesłało. Najpierw mi to wysłał mój tata. No, to ciekawe. Tak. Potem oglądam to u Adriana Kilara, tak? W sensie tego, wiesz, którego? Tak. Kling AI jest o tyle ciekawy, że jest AI wideo i są bardzo dobre te wideo, dobrej jakości, to już działa i co więcej można na przykład wziąć zdjęcie siebie, wziąć zdjęcie swojego dziadka, który żył 100 lat temu i on nas ożywia i robi, że mamy jakąś scenę ze sobą. Bardzo ciekawe. Działa to naprawdę dosyć dobrze. A robiłeś takie, przepraszam bardzo, kolaże? W takim razie skąd akurat ten przykład? Nie robiłem, ale wiesz co, właśnie Adrian Killer pokazywał tam u siebie na kanale i naprawdę fajnie to zrobiło, żywił właśnie z takiego czarnego, białego zdjęcia, jak tam przychodzą, się przytulają i no serio, wygląda to dobrze. So sweet, ojeju, okej. Dobra, i jeszcze podeślij nazwę, bo ja tej nazwy nie widzę, nie chcę przekręcić. A wam nazwę Descripta już wam wysłałam, więc to już macie. Tak, ale to drugie narzędzie to też jest ciekawe. Jeszcze się nim nie bawiłem, ale widziałem, jak to działa i działa naprawdę fajnie. Zresztą zobaczcie, co tam widać na tej stronie. I w przeciwieństwie do tych różnych narzędzi to nie są tylko zapowiedzi, tylko ono już jest. No dobra, to wejdźmy w takim razie na chwilę na tą stronę, to tak nawiązując do tego, o co pytaliście. Proszę, od razu promka mi wyskoczyła, nie? Tak jakby ledwo weszłam już promocja. Okej, czyli jest... Czemu mi to przypomina stronę Runwaya? Znów po raz kolejny, to ciekawe w ogóle. No, mocna inspiracja wink wink. Wink wink. Ale jest proszę jakiś konik, jakaś pani, jakieś koty, o matko, koty. Standardowo, no już wiadomo, że trafili na kociarę, nie? Już teraz będą za mną. Czekaj, fajne to jest. Ja już widzę takie też, nie tylko takie realistyczne, ale też takie sztuczne. Tak, i powiem szczerze, nawet chyba lepiej to sztuczne niż to, co ostatnio sprawdzaliśmy, już nie pamiętam co, ale tam te sztuczne były takie bardzo sztuczne, a tutaj to już wygląda całkiem nawet być może filmowo. No właśnie, jak sobie przypomniałam grę o Tron, no to wygląda mi ewidentnie jak grę o Tron. Okej, super. No tutaj ten wygląda dziwnie, bo wielbłądy tak nie chodzą, ale okej. Może znowu kot. Kot w kosmosie w dodatku.
Dokładnie. Dobra, no to ciekawe jest to narzędzie. Dajcie znać, jakie wy znacie jeszcze ciekawe narzędzia, które warto byłoby, żebyśmy pokazali dzisiaj, albo omówili następnym razem, albo na przykład takie, z których wy korzystacie, bo my tutaj rzeczywiście najwięcej o OpenAI, o czacie GPT i o rzeczach od właśnie OpenAI, ale przecież nie tylko, bo były i odcinki o Sora, i odcinki o AI do wideo, i AI do generowania muzyki, gdzie Kuba zrobił piosenkę o ponurym żniwiarzu i nadal mi się ta piosenka śni po nocach, więc wiecie, dużo ciekawych newsów i dużo ciekawych piosenek powstało w czasie naszych live'ów. Jeszcze tu mieliśmy kilka pytań, właściwie kilka wypowiedzi ciekawych. Od Andrzeja widzę tutaj na początku. Oprócz tego, że policja wjechała na YouTube'a i dlatego nie ściągnęli, to tak, to chyba coś poza tym. Dobra, poczekaj. Uczenie się języków dzisiaj, tak? Nie uważam, że strata czasu, natomiast na pewno to ma zupełnie inny wymiar niż miało przed erą AI. Jeszcze może też się odwołam, bo Andrzej widzę, że już kilka razy tutaj mówił, że z językami to różnie AI działa. Ja bym powiedział tak, że na przykład taki ChatGPT czy Claude, w sensie te, które mają dużo języków i są w tym dobre, rewelacyjnie tłumaczą, a jak komuś jest za mało, to DeepL jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. To nie jest tak, że tam jest dużo do dopracowania, szczerze mówiąc. Tak, to też jest prawda, ale no to właśnie to jest ciekawe z tym uczeniem się języków, no bo ja ostatnio rozmawiałam z kolei z koleżanką Dorotą Filipiuk, która jest ekspertką w Polsce od technik szybszego uczenia się, od w ogóle takiego nie tylko uczenia się języków, ale w ogóle szybszego uczenia się różnego rodzaju materiałów. Swoją drogą Dorota będzie miała teraz wystąpienie na TEDx Lublin już za 2 miesiące i Dorota mówi, że w kontekście tego, jak się AI rozwija i tego, jak my się uczymy, to jeżeli za dużo oddamy do AI, to po prostu jako społeczeństwo zgłupiejemy. I mamy na to badania naukowe, okazuje się, i o tym będzie mówiła na TEDxie, bo być może będę ją pomagała jej przygotować to wystąpienie, więc bardzo już się też nie mogę doczekać. I jest kwestia tego, że jak się przestaniemy uczyć języków albo za dużo oddamy do AI, to rzeczywiście troszeczkę możemy się jako jednostki, a przez to jako społeczeństwo cofnąć w rozwoju, w tym sensie, że my potrzebujemy takiej stymulacji, że poznajemy nowe rzeczy, że jest trudno, że się uczymy, że czasem coś zapomnimy, a potem znowu sobie to powtórzymy. Więc z jednej strony, po pierwsze, myślę, że i tak warto się tych uczyć języków, dlatego żeby sobie dawać tą stymulację do mózgu, żeby cały czas gdzieś tam dostawać te bodźce, ale z drugiej strony, nie wiem jak dla was, ale dla mnie nauka nowego języka pozwala rozszerzyć rzeczywistość, w tym sensie, że ja w tym momencie się uczę angielskiego i hiszpańskiego, w sensie tam angielski mam na C1, ale mi wiecznie mało i chciałabym wyjść na C2, a hiszpański mam na takim słabym B1. Hablo español solo un poquito, więc w związku z tym uczę się obu tych języków z różną częstotliwością, ale jest tak, że jak sobie poznaję jakieś nowe wyrażenia i słowa w tym języku, to się okazuje, że lepiej rozumiem też swój język, ale też rozumiem lepiej kontekst kulturowy. Na przykład zwłaszcza ucząc się teraz języka angielskiego, wchodząc na ten poziom C2, mam coś takiego, że czasami jak jest jakieś stwierdzenie w filmie, w serialu czy w biznesie, ja je rozumiem na logikę na tyle, ile ktoś mi wyjaśnił kiedyś to stwierdzenie, ale jak mi native speakerka tłumaczy, skąd to się wzięło, że to jest na przykład jakieś kulturowe wyrażenie, że na przykład uderzyć konia starym drewnem to nie dlatego, że rzeczywiście uderzają konia starym drewnem, tylko że to jest jakieś tam powiedzenie wokół czegoś. Już teraz nie przypomnę sobie konkretnego stwierdzenia, które mi wtedy podała, ale rzeczywiście było takie powiedzenie z koniem, no to ja na przykład lepiej rozumiem cały kontekst kulturowy, a nie muszę się uczyć całej historii na przykład Stanów Zjednoczonych po to, żeby to skumać. Więc myślę, że trochę w opozycji do Andrzeja, ale doceniamy, że komentujesz na pewno, natomiast myślę, że niekoniecznie uczenie się języków to strata czasu, tylko trzeba trochę inaczej do nich podejść. Rzeczywiście nauka języków teraz ma inny format, inaczej się tych języków po prostu uczymy. I w innym To prawda. A jakby ktoś chciał się pouczyć czegoś ciekawego i na przykład być na webinarze z tobą, Aniu, to gdzie mógłby to zrobić? O, proszę, jakie ładne pytanie. No to ja mam pytaniem na pytanie w takim razie. Czy mamy tutaj jakichś freelancerów? Czy są tutaj coś freelancerzy wśród nas dzisiaj? Nas słuchają być może? Bo jeżeli tak, to dla freelancerów przede wszystkim mamy nie lada gratka, bo za 3 tygodnie organizujemy webinar, który będzie akurat specjalnie dla freelancerów. Webinar, nawet się tak nazywa, webinar myślnik freelancer, gdzie będzie trochę elementów AI, ponieważ będziemy mówili o tym, jak wykorzystać media społecznościowe do zwiększania liczby swoich klientów jako freelancer i do zwiększania swoich zarobków. I tam również będzie o tym, jak to robić z pomocą AI. I akurat ten webinar tworzę z Krzyśkiem Gonetem, być może Krzyśka kojarzycie, jeżeli oglądacie jego kanał Gonet po prostu, to jest jego nazwisko i kanał zresztą też się tak nazywa. No i tak, no i będzie dużo praktycznych porad, to na pewno. Będzie bardzo dużo informacji i od Krzyśka na temat tego, jak on rozwinął swój biznes i rozwinął swój kanał do 40 000 subskrybentów, 30 czy 40, przepraszam, bo nie wiem, czy nie przekręciłam, ale
powiedzmy co najmniej 30 000 subskrybentów na YouTubie, będą informacje ode mnie, jak ja zyskałam 10 000 followersów na LinkedInie, powiemy właśnie o tym, jak te media społecznościowe mogą pomóc, ale też jak my stosujemy AI do rozkręcania naszych mediów społecznościowych, żeby to robić po prostu szybciej. Więc jeżeli ktoś z Was jest freelancerem zwłaszcza, to Wam się ten webinar przyda, ale w sumie to nie tylko dla freelancerów jest ten webinar, więc jeżeli ktoś z Was chce więcej działać w social media, to ten temat jest dla Was. Polecamy. Ja będę. Kuba, ty masz taki zajebisty LinkedIn, że ja nie wiem, po co ci to szkolenie, ale okej, Kuba, przecież masz chyba 20 000 followersów na LinkedInie, ale 30. doceniam. Będę. Ja a propos Kuby LinkedIna też Wam przyślę link do LinkedIna Kuby, bo myślę, że warto obserwować i Kubę na LinkedInie i mnie, bo my się też dzielimy w formie pisanej wieloma poradami, bo wiecie, widzimy się na żywo raz w tygodniu, ale na LinkedInie to macie praktycznie codziennie, zakręciłam się, tongue twister wyszedł. Tak jest. Ja może tu jeszcze podrzucę, jakbyśmy mogli udostępnić naszym słuchaczom, bo widziałem, że Andrzej tutaj podziękował za to narzędzie do tłumaczeń. Jakbyśmy mogli podrzucić linka, ja teraz go tutaj wrzuciłem w komentarzu, dlatego że on ma taką dosyć nazwę ciężką do wypowiedzenia dokładnie, więc ja źle powiedziałem, może deepl.com. Tak mówiłeś, tak, tam widocznie literówka w komentarzu. Mówiłeś DeepL na bank, na 100%. No, tak, żeby się nie zgubiło. Waldi pytał, czy Aniu, a to szkolenie, które było dzisiaj o 12, czy będzie można zobaczyć, bo nie mogłem być, a się zapisałem. W sensie, jeżeli się zapisałeś, to dostaniesz linka jutro rano, bodajże link będzie wysyłany i nagranie z webinarów naszych jest z webinarów, czyli tych takich wydarzeń na zapisy, które trwają godzinę i tam są jeszcze dodatkowo bonusy i tak dalej, no to zwykle są 48 godzin tylko dostępne, więc tam jak zobaczysz jutro linka, no to klikaj i od razu oglądaj, żeby zdążyć, póki nagranie jest jeszcze dostępne bezpłatnie, bo potem ląduje w sklepie. Ale też fajnie, Waldi, że pytasz, jakby nie dotarło jakimś cudem albo trafiło do spamu, nie mógłbyś znaleźć, to napisz mi też prywatną wiadomość. Dobra, widzę, że Alicja też pisze do naszego tego narzędzia, do wideo, że ten smok wygląda bardziej jak z rodu smoka, mniejszy budżet. Czy nie gra o tron, tylko ród smoka? Okej, no dobra, możliwe. Trochę postprodukcji byłoby blisko. Dokładnie. Bartek pisze, myślimy słowami, dlatego też myślimy nieco inaczej w różnych językach. To też jest fajna rzecz, dokładnie, dlatego też właśnie mówiłam, że ta nauka języków mi pomaga, bo ja na przykład jak jestem po paru godzinie, robię sobie 3 godziny angielskiego w niedzielę za każdym razem i potem mi się śnią rzeczy po angielsku, nie? Więc wyobraźcie sobie ten mindfuck. Ja myślę, że pewnie dużo osób robiło takie eksperymenty, ja kiedyś bardzo lubiłem myśleć w ogóle po angielsku, jakoś prościej mi się myśli wtedy, bardziej dochodzę do celu, mam wrażenie w tych moich myślach, a też z drugiej strony jest tak, jak też powiedziałaś, że jeżeli słuchamy w ogóle czegoś po angielsku i nawet jeżeli to jest przetłumaczone, bardzo często coś jest lost in translation właśnie, czyli się gubi w tym tłumaczeniu. To są czasami drobne niuanse, ale czasami mam wrażenie, że to są jednak dosyć istotne rzeczy. Czy to chodzi o film, czy coś biznesowego? Tak, no to też 100% zgoda, że no jednak lepiej sobie te języki po prostu ogarniać. Waldi pisał, że miał zamiar się uczyć mandaryńskiego, ja też, ale skoro jest AI, to po co? No to akurat mandaryński jest bardzo trudny. Moja Iza się uczy japońskiego i ma na to 3 miesiące. Aha, nie wiem dlaczego aż taki deadline, ale okej. Ale szanujemy i podziwiamy w takim razie, i podziwiamy. Dobrze, 2 w takim razie ekspresowe jeszcze newsy, bo nam się czas kończy, wiecie, bo mieliśmy rozmawiać z Wami godzinę, a już nam pomału ta godzina się kończy, więc jak macie jakieś pytania, to jest ostatni moment na pytania, a my 2 newsy powiemy ekspresowo. Jeden news o Elonie Musku, a że ja kiedyś fanką Elona byłam, teraz to bywam różnie, w zależności od tego, co powie, to będzie news o Elonie, jego firmie. W ogóle jestem ciekawy, dlaczego tak się dzieje. Ja też pamiętam, że kiedyś byłem ogromnie jego fanem, a już teraz uważam, że jest chłopem, co mu szejbę odbiła i w ogóle woda sodowa i w ogóle to jest walnięty. Ciekawy jestem, gdzie się to stało, gdzie się to zatarło, nie? Z wizjonera stał się szaleńcem. My się staliśmy mądrzejsi. To my się staliśmy. Już nas tam tacy ludzie nie imponują, bo my się staliśmy mądrzejsi. Wcale to nie było takie skromne. Trochę było skromne. Tylko trochę. W każdym razie, ale to jest w ogóle ciekawe, że tak jak mówisz, te granice się zacierają, ale właśnie to powiem Wam newsa i teraz sobie pewnie o tym powiemy. Elon Musk podał nowy update o jego nowym robocie, o jego kolejnych humanoid, to nie przecierajcie radioodbiorników, to czasami mamy newsy też nie tylko ze świata programowania, ale też robotów, natomiast podał informację o tym, że rzeczywiście jego nowe roboty już wkrótce zastąpią ludzi w takich bardzo manualnych zadaniach i tutaj mamy takiego całego newsa
newsa łącznie z tweetem, a wiadomo, no Elon Musk na Twitterze, czy w zasadzie teraz na Xie produkuje się bardzo, bardzo mocno i mamy tutaj informację o tym, że rzeczywiście te roboty wejdą do użytku wewnętrznego w 2025 roku, a pełna produkcja, oczywiście hopefully pełna nadzieja w tym, że pełna produkcja wejdzie w 2026. Mamy też informację też tutaj w tym artykule, że Tesla zwiększyła zatrudnienie właśnie w tym programie Optimus, szuka też ekspertów do testów terenowych. Nie wiem trochę, jak te testy terenowe z robotami miałyby wyglądać. Już to brzmi trochę kind of creepy, ale niech testują, bo to się przyda, żeby testowali. No i generalnie ta idea akurat tych samych robotów, tym, że mają zastępować ludzi w robieniu nudnych i powtarzalnych zadań, których ludzie nie chcą robić, to jest co akurat z tych całego newsa, co mi się najbardziej podoba, czyli że nie chodzi o to, że AI zastąpi nas wszystkich, AI zabierze nam pracę jakąkolwiek, ale taką, którą i tak ludzie, no umówmy się, na koniec dnia po 8 godzinach w fabryce przerzucania paczek z miejsca na miejsce lub innej takiej powtarzalnej, monotonnej pracy, no nie są najszczęśliwsi. Więc no to pod tym kątem ten news i ta idea wydaje mi się całkiem okej. Pytanie, Kuba, co ty o tym newsie myślisz? Ja myślę tak, że Elonowi w nic nie wierzę i już nam mówi, że za rok będzie samojeżdżące auto od chyba 6 lat. Dużo rzeczy nam obiecywał, mało co dowiózł, oprócz SpaceXa, tam wspaniale i tam dalej oczywiście kibicuję. Ale nie wylądowaliśmy nadal na Marsie, więc też nie wiadomo, co SpaceX... Już miał być skolonizowany dawno, już tam miałem mieć jakąś parcelę, ale w każdym razie myślę, że nie do końca to tak jest. Nie wierzę to, że tak będzie. Przypominam, że pierwsze się okazało pokazywanie tych robotów. Oficjalnie to był ktoś przebrany za tego robota. Co? To tego nie wiedziałam, że był ktoś przebrany za tego robota. To było już dawno. To było wiele lat temu, ale to się okazało, że to nie był prototyp, tylko to był przebrany gość. Oczywiście się potem tego przyznał, tak? Natomiast no takie to było trochę, bym powiedział, słabe. Natomiast uważam, że wcale tak nie. Ja się w ogóle z tobą nie zgodzę a propos tej pracy. Ja uważam, że dużo ludzi woli się wyłączyć, woli sobie posłuchać muzyki w międzyczasie i sobie przerzucać rzeczy, niż użerać się z klientami w modelu usługowym. Więc nie sądzę, że to sprawia, że ktoś jest mniej szczęśliwy. Ja nie uważam, że powinniśmy komuś odbierać pracę dlatego, że my uważamy, że ona jest nieszczęśliwa, ale nie uważam, że to się stanie, bo to są ogromne koszty, żeby takie roboty wdrożyć i wcale nie sądzę, że to nadejdzie szybko. Okej, co do tego pierwszego to 100% zgoda na pewno, że w sumie Elon naobiecywał dużo i że możemy się wcale tego nie spodziewać w 2025, 2026 lub innym podanym w jego tweetie. Waldi napisał, że za Muskiem stoi większy kapitał i to nie jest teoria spiskowa. No, wink, wink, dokładnie. No tak, Waldi, tak. W każdym razie tutaj 100% zgoda, że w sumie nie wiadomo, czy mu wierzyć, czy nie, bo a propos tych autorytetów, ja mam wrażenie, że my jako ludzie się zmieniamy i ci ludzie też się zmieniają, czyli że my trochę mamy teraz inny poziom wiedzy i Elon Musk, który był autorytetem dla wielu i teraz przestał i też Andrzej pisze, że ma podobnie z Muskiem, no to po prostu też widać, że no, różne rzeczy w swoim życiu błędy też popełnił. I myślę, że to też do nas dociera to, ile ktoś popełnia błędów, a ile nie, bo na przykład dla mnie Steve Jobs nadal jest autorytetem, mimo że nie żyje, mimo że wiem o tym, że najlepszym szefem może nie był, ale był mega innowatorem, tak? Ale mi się pewna część jego życia podobała, tak? Ta, w której rzeczywiście wymyślał innowacyjne produkty. I tak myślę, że będzie z każdym autorytetem, że musimy sobie go tak 360 obserwować, żeby na tyle, ile możemy w newsach, w mediach, żeby rzeczywiście ocenić, czy to jest osoba godna obserwowania i czy warto jej wierzyć z tymi newsami, czy nie. Ale wracając do tego newsa, w sumie też skłoniłeś mnie, Kuba, do myślenia, że w sumie kimże ja jestem, co by oceniać, czy komuś przerzucanie paczek da szczęście, czy nie. Są oczywiście takie badania i w ekonomii mamy coś takiego jak Happiness Index, który mierzy poziom szczęśliwości ludzi w poszczególnych krajach i możecie sobie przeczytać taki Happiness Report, który świadczy o tym, gdzie, w których krajach ludzie są szczęśliwsi i rzeczywiście ludzie są szczęśliwsi niekoniecznie w powiązaniu z pracą, jeżeli dobrze teraz to pamiętam, ale musiałabym sobie przypomnieć na następny raz, na następny live, ale często ludzie są szczęśliwsi tam, gdzie mają dużo czasu po pracy, gdzie mają czas na rozwijanie swoich pasji, że pracują jakąś określoną liczbę godzin, a potem mogą wyjść, nawet nie tyle co na słońce, ale zrobić coś swojego, bo kraje typu Norwegia, Szwecja, też chyba Szwajcaria też była wysoko, więc kraje nordyckie i pewne kraje też Europy tutaj są w top Happiness Report. Stany niekoniecznie, Polska niekoniecznie. Polska więc... tam podniosła w ogóle. Ostatnio tam byliśmy bardzo wysoko. Naprawdę? Tak. Ja nie pamiętam, trzeba by to sprawdzić, ale my byliśmy jakoś w ogóle totalnie turbo wysoko. Pewnie dlatego, że się... Nakłamał ktoś z Polski. Nie, to nie wiesz.
PiS odsunięty od władzy, to wszyscy się ucieszyli. Aż zaraz sprawdzę, bo przecież to nie jest nie do znalezienia. Dobra, znalazłam sobie Happiness Report, bo zaraz w klepie Poland może znajdziemy. O, jestem. 35 kraj. To nie jest źle. To nie jest źle, jak na 143. Słuchaj, jesteśmy w pierwszym kwartylu. Czekaj, to zaraz znajdę. Ale w pierwszym kwartylu to jest dobrze. Ale bo myśmy bardzo, do góry poszli. Tak, to może. Jesteśmy drudzy w Unii Europejskiej. Przed Finlandią. Ty patrz na to. Gdzie ty jesteś? Tutaj. To ja nie wiem, co ja tutaj czytam, popatrz. Gdzie co ja czytam? Nie otwieraj tego. Może to są dwa różne raporty. Jestem World Happiness Report 2024 i jak klikuję Poland, ale widzisz, to ciekawe, może inna metodologia. I tu Polska jest 35, no ale jest za Estonią, Rumunią. Za Urugwajem, to nie Urugwaj. Rumunia jest spoko, ja bym się w ogóle nie zdziwił. No, Niemcy oczywiście wyżej, Stany nawet było wyżej w tym raporcie niż Polska, Słowenia, Czechy, Kanada. No dobra, pierwsze 5, Finlandia, Denmark, Kuba, jaki to jest kraj? Dania, przepraszam, wyleciało mi z głowy. Islandia, Szwecja, Izrael, no już teraz w tym roku pewnie nie. I Holandia, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Australia. Już wiem dlaczego. No? Ja patrzyłem na World Happiness Report. To jest inny raport po prostu. No tak, pewnie inna metodologia. No więc tutaj. A ja mam Happiness Report. Tak. Podobna nazwa, a dwa różne raporty. Tutaj. Sansobar jest wyżej niż Polska, dokładnie. Dobrze. Jeszcze Andrzej pisał, że balans życiowy fajna idea, ale w praktyce nie zawsze coś działa kosztem czegoś. No to jest prawda. I tak trochę filozoficznie nam wyszło, ale rzeczywiście coś z tym jest. Matko Boska, Waldi, nie pisz mi takich rzeczy, nie będę go udostępniać, co mi napisałeś, bo akurat ja bym się do tego odniósł. Jeszcze raz? A ja bym się do tego odniósł, ale faktycznie za mocno. No to, ale a chcemy bana na YouTubie za takie rzeczy? Nie, to bana nie możemy, moi drodzy, bo ja już mam prawie 3000 subskrybentów. Zasubskrybujcie teraz, jak będzie 3000 na specjalne, czy będzie wydarzenie, przedstawię swoje drugie imię. Nie wiem, o co chodzi, ale youtuberzy tak robią. Ja myślę, że masz prawie 4000 subskrybentów, zacznijmy od tego. Kuba, 3000 to już miałeś. Ty masz... Tak, to nieważne. To już nie, ale nadal konkurs jest aktualny. Ja chcę poznać swoje drugie imię. Kuba ma prawie 4000 subskrybentów, kochani. Natomiast a propos subskrybentów, to na moim kanale, bo my tak mamy bardzo podobną liczbę, na moim kanale dokładnie w niedzielę pyknęło 4000 subskrybentów, więc tak, dokładnie. Więc ja bym wam chciała bardzo wam wszystkim serdecznie podziękować za wasze zaangażowanie, za wasze suby i lajki. Tak oficjalnie wam za to dziękuję, bo to wasza zasługa i również twoja, Kuba, no bo od tych naszych live'ów mam wrażenie, że też ludzi jest coraz więcej na naszych 8 fake kanałach. Po prostu, dlatego. Tak, dokładnie. O, Waldi pisze, że na 3K powiesz swoje imię AI Girlfriend, ale było już 3K, więc na 4K musi być prawdziwa girlfriend. Na przykład. Dobra, i ostatni news, bo się tutaj rozgadaliśmy. W takim razie ostatni news, ostatni. Mało znany startup dostał finansowanie, a że my lubimy mówić o pieniądzach, to w takim razie będzie o pieniądzach. Okej, to jest to. Wycena 5,5 miliarda dolarów. I to jest taki news oczywiście napisany pięknie clickbaitowo, jesteśmy na Business Insider. Fajne. No nie wiem, mogłabym się spodziewać jednak ładniejszego tytułu po Business Insiderze, ale nie. Tak lubią robić. No dobra, no to w każdym razie jedziemy z tym newsem. Kolejny jednorożec, Mistral, może nie Mistral, przepraszam bardzo, Cohere. Mamy wycenę i specjalizację właśnie tego startupu Cohere, kanadyjski startup, który osiągnął wycenę 5,5 miliarda dolarów, no kupę kasy. Firma tworzy duże modele językowe, LLM-y. Nie jest tak znana oczywiście jako OpenAI, Mistral i Anthropic, oczywiście, że nie, natomiast rzeczywiście jest też coraz bardziej rozpoznawalna. Współpracuje między innymi z Oracle czy z Notion. No i właśnie teraz dostała kolejną rundkę finansowania. Ja zgłaszam sprzeciw. To jak to nie jest znana firma? To jest bardzo znana firma. Nawet przed chwilą... Oni tak zatytułowali, że tajemnicza firma. W sensie o niej mówiliśmy kiedyś w ogóle. A nawet przed chwilą, jakieś 20-30 minut temu, porównywaliśmy sobie nowy model od Mistrala nowego i tam było porównanie z Command R. Command R to jest właśnie od Cohere'a produkt. No to widzisz, to znowu się złapałam teraz ja na clickbait. Nie, no to znaczy tak,
napisali, w sensie może ona nie jest super popularna, ale to też nie mówmy, że w ogóle, w sensie Command R miał czas swojej świetności już 3 miesiące temu, więc dawno, ale miał. W świecie AI to jest wieki. Dobra, to widzę, że wiesz o tym jeszcze więcej niż ja w takim razie, bo ja się dałam złapać na clickbait, szlak. No widzisz, nawet ja jestem w stanie się złapać na clickbait. Ja wiem tyle, że tworzą swój model językowy całkowicie od podstaw, ale oświeć nas jeszcze w takim razie więcej, dlaczego warto ich obserwować. Dlaczego to nie jest tajemniczy startup ani startup krzak. Znaczy to jest bardzo mocno i oni są skupieni tylko i wyłącznie na modelach dostarczonych dla deweloperów, dla enterprise'u. Pewnie dlatego akurat o tym słyszałem, no bo to są takie właśnie, jak się wdraża komuś do organizacji sztuczną inteligencję i się chce, żeby to było bezpieczne, żeby miało dużo fajnych możliwości, żeby potrafiło współpracować z różnymi zewnętrznymi czy własnymi źródłami wiedzy, to służy do tego. Nie mają w ogóle czegoś takiego, jakby, żeby mieć jakiś czat dostępny czy coś. Natomiast to nie jest w żaden sposób aktualnie interesujące, bo nie jest konkurencyjne, tu się nie ma co oszukiwać, ale przez pewien czas faktycznie było. Okej, dobra, no to też ciekawie w takim razie, ale widzisz, clickbaitem, to co jest myślę, że to też fajne, że ja tutaj też w tym newsie czytałam, że firma już zatrudnia 250 pracowników i w tym roku, a ma już połowę roku, planuje podwoić tą liczbę. Więc myślisz, że w dzisiejszych czasach jest miejsce na jeszcze kolejny model językowy? Na tym przykładzie możemy to wywnioskować, czy niekoniecznie? Tego jest dużo. W ogóle modeli językowych to będzie coraz więcej. Ja trochę, jak oglądałem ostatnio wywiad tej bardzo znanej dziennikarki z Doliny Krzemowej, zapomniałem jak się nazywa, ale ta, która była też w serialu Dolina Krzemowa. No, też nie pamiętam jak się nazywa, Boże, ja mam się jakąś zaćmę jedną za drugą. Ona jest super rozpoznawalna. Ja mam zawsze taki powrót po prostu do tego serialu, jak ja patrzę. I ona robi ostatnio wywiad z Markiem Zuckerbergiem z Mety. A propos AI, to miałem straszny cringe, bo ten chłop po prostu nie wie, co gada moim zdaniem, ale kilka rzeczy powiedział ciekawych, uważam, tu się bardzo zgadzam, że oni widzą Lamę jako podstawę do tworzenia wielu różnych LLM-ów, no bo tak jest. I on przyszłość nie widzi jako jeden wielki LLM albo jeden wielki gracz, tylko bardzo dużo, bardzo małych i wyspecjalizowanych LLM-ów, które są do konkretnego celu, do konkretnego obszaru w konkretnej firmie nawet, czy dla konkretnej osoby. I ja się z tym zgadzam. To jest jedna rzecz, która się zgadza przez 23 minuty tego wywiadu, natomiast uważam w związku z tym, że jeszcze jest miejsce dla LLM-ów na rynku. Okej, no to w ogóle też jest ciekawe w takim razie. Dobrze. Tu jeszcze mam w międzyczasie w ogóle całą masę jeszcze komentarzy, na przykład Alicja mnie pyta, czy znam stolicę Danii. No ja wiem, że mam dzisiaj zaćmę po, tak jak mówiłam, 8 godzinach pracy, jednym webinarze i 4-godzinnym szkoleniu, ale tak, Kopenhaga, dziękuję bardzo za to pytanie. Kevin pisze, że ostatnio oglądałem bardzo ciekawy materiał o tym, jak Polak próbuje za pomocą AI pobić rekord w popularnej grze mobilnej Hill Climb Rising. Nie znam tego, w sensie. Jeżeli tak, to chyba na którymś Facebooku skomentował Kevin. Jeżeli ciekawe, tak, to... Tak, pozdrawiam. Tak, dobra, jeżeli tak, to sprawdzimy w takim razie, Ja tylko może powiem taką ciekawostkę w ramach tego, jest dużo takich filmów, ja kiedyś uwielbiałam oglądać, to moja dziewczyna też tak wkurzała, bo to czasami 40 minut, jak się klocek uczy chodzić, to nie w grze konkretnej. To swoją drogą taka ciekawostka, że zazwyczaj tam się korzysta z czegoś, co się nazywa uczenie maszynowe nienadzorowane ze wzmocnieniem. Jest to o tyle ciekawe, że my nie do końca wiemy, czego AI uczymy. To nie jest tak, że my wiemy, że 2 + 2 to jest 4, tylko my musimy dawać mu nagrody albo baty, w zależności od tego, czy sobie radzi lepiej, czy gorzej. Bardzo ciekawa metoda, ale to nie na dziś. Okej, dobra, ale jakbyście chcieli wiedzieć więcej, to Kuba w AI Reveo i prowadzi szkolenia. Prowadzisz jeszcze szkolenia, czy już nie masz czasu? Czy wdrażasz AI i to jest Na styczeń mam terminy. Kuba na styczeń ma terminy, dokładnie. Natomiast jakbyście chcieli trochę więcej wiedzieć o AI w kontekście social mediów, to ja przypominam jeszcze raz, ale już po raz ostatni o naszym linku do webinarów na temat tego, jak zwiększyć zasięgi w swoich mediach społecznościowych i dla freelancerów, ale nie tylko. Link oczywiście jest webinar/freelancer, ale tam w zasadzie będzie o mediach społecznościowych, a że wszyscy z nas są co najmniej w socialach, bo transmitujemy dzisiaj social media, to co każdy z was pewnie wie, czym social media są i dlaczego warto je mieć, to jak chcecie na nich działać efektywniej, to zapraszam też na ten webinar. Waldi pisze, wklejcie link do YouTube'a. Właśnie, gdyby ktoś z was nie miał linków do naszych YouTube'ów, to jeszcze raz wrzucam i zachęcam, żebyście subskrybowali kanał Anna Pro, czyli mój kanał. Tu jestem, zasłaniają mi napisy. Oraz kanał programistyczny Świry AI, czyli kanał Kuby, tego oto dżentelmena obok mnie, bo regularnie dla was transmitujemy news AI i live na właśnie temat biznesowo, AI-owo, technologiczne. Tak.
Dobrze, to Kuba, to w takim razie ostatnie pytanie, wiesz, że ci nie odpuszczę. Ostatnie pytanie. Czy masz, Kuba, jakąś złotą myśl na zakończenie naszego live'a? Coś takiego, co podsumuje nasze dzisiejsze spotkanie? Czy przerzucacie paczki na sortowni? Czy przerzucacie paczki z NPM-a w JavaScriptie? Czy przerzucacie się mailami z klientem? Czy przerzucacie się z własnymi myślami, jak zbudować imperium, które zapanuje nad całym światem? Bądźcie po prostu szczęśliwi w tym, co robicie. Pięknie! Oj, Kuba, jesteś tym coraz lepszy. Szacun, naprawdę, jesteś tym coraz lepszy. Brawo, brawo. Dziękujemy, że z nami byliście. Dokładnie. Do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. Cześć! Pa!